wants to give me so much more than I could ever dream. But just to hold him close is such a luxury. I have his heart and that's enough for me. Zakładamy rękawice, odcinamy paski zabezpieczające. Równarka jest spakowana tak, żeby zajęła jak najmniej miejsca. Oczywiście to wyrzucamy tylko i wyłącznie do plastiku i metalu. I zaczynamy. Pierwsza, najważniejsza rzecz to złożyć nóż i się nie skaleczyć. Adapter skrętny, który jest już u nas w równarce wbudowany na stałe. Parę kilogramów on waży, ale jest szansa, że go podłączymy. Przygotowujemy sobie stworznie, żeby je powyciągać. Najlepiej odłożyć gdzieś blisko, żebyśmy ich potem nie szukali. I trzeci. Te stworznie są przygotowane pod dwie wersje montażu do ciągnika, czyli cienki stworzeń i gruby stworzeń. W zależności od tego, jaki mamy traktor, z jakim uchwytem, tak będziemy odpowiednio je montowali w adapterze, żeby ułatwić sobie podłączenie przy ciągniku. Dobra, bierzemy mechanizm skrętny, tak zwany. I teraz możemy spokojnie wsadzić stworznie zabezpieczające ten mechanizm. Trochę trzeba użyć siły do tego, ale nie jest to nic skomplikowanego. Ważna rzecz, zawleczki. Każdy stworzeń musi być zabezpieczony. Tak samo górne. Ok. Kolejna czynność. Kółko, które mamy do zabezpieczenia naszych band w hali, czyli tak zwany ogranicznik, żeby nie uderzać równarką w bandy, a miękkim gumowym kołem. Mamy możliwość regulacji, ustawienia sobie odległości w zależności od tego, jak pochyłe są bandy. Tak wysuwamy to kółko, żeby w ostateczności to koło uderzyło w bandę, a nie stalowa równarka. Tak samo zabezpieczamy. Zgarniacz zostawiamy sobie na koniec, ponieważ musimy najpierw podłączyć wał, a dopiero po montażu równarki do traktora, jeśli ją podniesiemy do góry, mamy możliwość podłączenia tego zgarniacza. Więc go sobie też odkładamy i przechodzimy do kolejnej czynności. Spróbujemy to zrobić w jedną osobę. Nie wiem, czy to się uda, ale będziemy próbowali. Tak, żeby podnieść ją do góry, wyciągnąć wał. Tak. Ok. Opuszczamy z powrotem. I teraz potrzebne będą mi klucze. Mam tu pomocnika. Dziękuję. Odkręcamy śruby, które są do przymocowania naszego wału. Też warto sobie to ładnie blisko odłożyć, żeby mieć przygotowane. I tak samo z drugiej strony. Dobra. I przechodzimy do mocowania wału. Warto go sobie na początku ustawić.
Podkładka. Delikatnie łapiemy, nie skręcamy, żeby łatwiej było nam złapać z drugiej strony. Tak jest. I przechodzimy do skręcania. Ważna informacja, tych śrub nie skręcamy na siłę, ponieważ śruba rzymska, która będzie od góry przyczepiona, będzie nam regulowała wysokość tego wału i siłę nacisku, więc tutaj musimy pozostawić trochę swobody. Śruba do regulacji nacisku wału bądź wysokości. Tu musimy sobie przygotować, wykręcić tą śrubę bardzo mocno, żeby trafić w otwory. Trochę zabawy z tym, ponieważ są tulejki, dlatego ważnym jest, żeby dużo tej śruby wykręcić i mieć swobodę. I teraz, tak jak mówiłem, te tulejki muszą być w środku, a podkładki muszą być na zewnątrz. Więc ściągamy część, ściągamy tulejkę i próbujemy podłączyć śrubę. Teraz widzicie, że dalej jest jeszcze mało miejsca, więc musimy jeszcze tą śrubę wykręcić, tak? Tulejki w środku, podkładki na zewnątrz i nakrętka samokontrująca. Tutaj już dociągamy tyle, ile damy rady, ponieważ tu nie ma potrzeby żadnego luzu. Luz robią tulejki, które są w środku. Czynność, kolejne stworznie. W tym ciągniku mamy wersję cieńszą, więc stworzeń wkładamy od wewnątrz, tak żeby ta cieńsza część była w środku. I analogicznie robimy z drugiej strony. I przechodzimy do montażu. Mamy to. Dobra. Kolejna śruba do poziomowania równarki. Też widzimy, że nam trochę brakuje i trzeba ją wykręcić. I mamy to. Spróbujemy podnieść równarkę do góry, żeby bezpiecznie wyjąć paletę, która już nam nie będzie potrzebna. Teraz możemy zamontować zgarniacz, żebyśmy mieli zachowaną regulację. Dokręcamy. Ważnym jest, żeby ta zgięta część zgarniacza zawsze była tak jakby do przodu ustawiona, a kąt nachylenia ustawiamy sobie w zależności od odległości od bandy i od ilości nadmiaru piasku, który chcemy usunąć. Przed rozpoczęciem użytkowania proszę pamiętać o stopkach, w które jest wyposażona równarka. Należy je unieść do góry, żeby nam nie przeszkadzały. Tradycyjnie zabezpieczyć z jednej i z drugiej strony. Najważniejsza zasada, te palce, które widzimy tutaj, one powinny być w okolicach 3 mm nad ziemią. To jest taka jedna z najważniejszych zasad, która musi być wykonana, żeby ta równarka równała nam tak, jak sobie tego życzymy. A żeby to osiągnąć za pomocą śruby
i wał z tyłu możemy sobie wypoziomować i zobaczyć, w którą stronę nam się podnosi. I jeżeli idzie do góry tak jak teraz, to znaczy, że jest dobrze i musimy jeszcze delikatnie unieść do góry. Teraz jak widzicie, jeszcze palce mamy w ziemi, a tego nie chcemy, więc musimy ją podnieść jeszcze wyżej. Teraz jest trochę za wysoko, ale po przejechaniu i tak jeszcze raz będzie trzeba wyjść i sprawdzić, czy zadziałało to tak jak powinno. Teraz widzimy, mamy tutaj przestrzeń. Chodzi o to, żeby te palce zbierały nam górki, a nie spulchniały podłoże, tak? Ruszamy. My man's been working so hard lately. Wants to give me so much more than I could ever dream. But just to hold him close is such a luxury. I have his heart and that's enough for me. His words, they're honest, his hands steady. Never had someone who loved me oh so tenderly. Now when I think of him, I see my family. I have his heart